Dzień dobry, dzień dobry. Mamy 29 maja bodajże. No i dzisiaj takie spokojne prace. Do przejrzenia jest Demeterka i do uśmiercenia królowa w tej rodzinie, bo zbyt duża agresja. I myślę, że tutaj ten czerwony, bo tu jest dużo pszczoły, a chciałbym dzisiaj zrobić koledze 2 odkłady z matkami, które mam, więc trzeba by było rozluźnić największe rodzinki, dopóki jeszcze są największe, prawda? Bo tutaj to już niestety nie jest największa, jak wiadomo. No i te odkłady będę robił tak na 2 strony. Tutaj wlotek z jednej, z drugiej, a w środku będzie ramka z czerwiem, ramka z pokarmem, przedzielone na pół, 2 rodziny i poddane matki. Odkłady będą przenoszone do normalnych uli w granicach 11 czerwca, a więc za 2 tygodnie. Myślę, że to im wystarczy na ten czas. Przez 10 dni będą u mnie, później sobie pojadą gdzieś tam na Podlasie. Obie krainki Demeter. Spokojniejszy dzień dzisiaj, temperatura 21 stopni, więc to już jest satysfakcjonujące dla pszczelarza, który ma więcej kilogramów i chodzi w kombinezonie, nie? Nie ma co narzekać, bo jednak kapelusz dużo daje, jeśli chodzi o słońce, ale jest przyjemniej. Także zaczynamy. Jakby kogoś interesowało, krople miętowe w aptece dostępne, nawet tutaj Has Collect to chyba jakieś też apteki. O, termin przydatności się skończył. No ciekawe, ale to chyba chodzi bardziej o przydatność do spożycia dla człowieka. Na bazie etanolu, kupione w aptece. Starczają na wiele lat. 20 kropli do takiego pojemnika. I do łączenia rodzin, jeśli chodzi o odkłady, to wystarczy. Wiadomo, że nie jest to konieczne w przypadku składaków tam z 3-4 rodzin, ale z 2 rodzin już się przydaje, bo są 2 różne zapachy. Natomiast składaki mają 3 i więcej zapachów, więc pszczoły tak nie szaleją. Ja jednak pryskam zawsze. Najpierw oddajemy rodzinom to co powinniśmy, więc druga miodnia tutaj staje. Otwieramy krainkę Demeter, która niestety moim zdaniem jest agresywniejszą troszkę pszczółką. No ładna ramka. Ładna ramka na górę, nie? No ale my szukamy matki też. Także trzeba się przyjrzeć każdej matce dokładnie. Każdej ramce. Bardzo ciężka ramka z miodem. No to jest ich zapas, więc ja im tu nie będę tego podbierał, ale tego zapasu mają dużo. Zobaczcie, kolejna ramka. Bardzo duża, bardzo ciężka. Nie jest to przenoszone na razie do miodni. No ta ramka to już jest strasznie ciężka. Czyli mają tutaj ze 20 kg. No, z 15. Bo przecież jeszcze wianuszki, nie? No nieprzyjemna jest praca z tą rodziną, to trzeba przyznać. Matka powinna być oznakowana oczywiście, ale wiadomo jak to bywa u pszczół, nie? Jest matka.
No i cóż, i wydaje się zrobione. Matka została uśmiercona i będziemy podkładać nową za jakieś 2 godziny. No dobra, druga rodzinka, która mi się słabo podoba, to jest tutaj w tym drugim stojaku. I to jest rodzinka, która no nic miodu nie przyniosła, nie miała miodni przez długi czas. Tak, ja im tu zostawiłem to, co znalazłem z innych rodzin. To wszystko już chyba, znaczy to, co zrzucałem z innych rodzin z nadbudowy, no to widać, że wyczyszczone jest dokumentnie. To można w tej chwili już poskrobać tutaj. Chyba to był dobry pomysł, wiecie, bo to jest kompletnie suche. A mi chodziło o to, żeby ta rodzina miała jakiś pokarm, nie? A tu są jajka nawet. Złożone 3 dni temu, co prawda, ale są. Znaczy w ciągu 3 dni ostatnich. Tu jest w porządku rozwój tej rodziny. Jeżeli tu jest córka, no to szkoda by było ją wymieniać. Bo jest szansa, że tu już jest córka, nie? No dobra, chyba nie znajdę. Więc co, zostawimy rodzinkę na razie, nie? Upiekło się jej. Zobaczymy. No dobra. To tutaj nie udało mi się matki znaleźć. No niestety, ale musimy drugi raz zajrzeć do motylków, bo już jest czas na podłożenie matki. Tutaj już matka czeka, numer 36, oczywiście w cieniu. Także trzeba zrobić jej miejsce. Problem polega na tym, że nie ma pożytków, więc no jest jak jest na pasieczysku. Pszczółki nie są zadowolone z niczego. Matka została ścięta tutaj przeze mnie. No i będziemy próbowali coś zrobić. Teraz warto się zastanowić, co tu otwieramy. Ale myślę, że otworzymy małe wejście. Przynajmniej, no, żeby matka nie wyszła. I w sobotę otworzymy duże. 3 dni to tam nic się nie stanie. Jeśli będzie jeszcze co otwierać, to w sobotę otworzymy duże. 36 Demeter. Czyli ta sama linia w sumie, nie? I teraz gdzie tu ją wsadzić, żeby się zmieścić? Bo tutaj widzę słabo jest. Może spróbujmy gdzie indziej jednak. Nie, tu są ramki z jedzeniem. Może tu. Zobaczymy, czy się uda. No nie ma pożytków, no niestety. I to jest taki problem, który dzisiaj wyszedł w sumie, pierwszy dzień. Zobaczymy, czy przyjmą matkę, tym bardziej, że to jest matka czerwiąca. Do rodziny produkcyjnej takich matek się raczej nie powinno poddawać.
No ale tak krawiec kraje, jak mu materii staje, nie? Także to tyle. Do soboty spokój. I w sobotę otworzę duże wyjście dla matki, jeśli matka będzie jeszcze żyła. Bo pszczoły do niej będą mogły wejść, więc będą mogły ją ściąć. Natomiast ona wyjść nie powinna przez to boczne wejście. Także to na razie kończę. No i tutaj też się przerobiłem. No nie pomyślałem po prostu. Rano przyszedłem. Ramki z miodobrania z wczoraj wsadziłem jako skrajne do odkładów, które chcę dzisiaj zrobić. No i otworzyłem wylotki. Jeden z jednej, drugi z drugiej. No i zadowolony, że mam przygotowane miejsce na odkłady. Nie przyszło mi do głowy to, że jednak no, pszczółki będą zainteresowane tym towarem. Tam niewiele tego było, ale oczywiście przecież jak nie mają gdzie latać, no to latają gdzie mogą. No i tak to im zostawię chyba do jutra i będziemy jutro robić te odkłady, nie dzisiaj. Bo cóż tu zrobić. Dobra, jestem przy rodzince, która ma 4 miodnie. Oczywiście 4 miodnie to za dużo, chociaż 2 miodnie takie dosyć wagowo całkiem ładne. W środku były ramki. Wstępnie te są już przeznaczone do odkładu, chociaż ta może niekoniecznie, a te tylko tutaj spoczywają na razie, bo nie miałem wolnego miejsca. No i teraz trzeba by było znaleźć ramki do odkładu. To jest pierwsza sprawa i to najlepiej bez matki, bo tutaj problem jest też taki, że nie ma kraty odgrodowej, bo pamiętam, że kiedyś matkę przeniosłem do miodni. Więc to też nie wiem, gdzie jest matka. Być może jest gdzieś tutaj, prawda? A my szukamy ramek z czerwiem zakrytym. No ta to się wyjątkowo nie nadaje. Ale wyciągniemy ją, żeby zrobić miejsce. Profilaktycznie tylko zerknę, czy tu nie ma królowej gdzieś. Trzeba patrzeć też na... Tutaj w ogóle nie ma jajek. To dosyć ciekawe. Czyżby przestała czerwić? O, wylatują. Tutaj też jest dziwna ramka. Środek gniazda. Nie dość, że jest pusta. Tu również czerwiu ja tu nie widzę. No dziwne, dziwne. Być może tu już było jakieś odfrunięcie, chociaż nie no. Pszczoły to jest masa tutaj, słuchajcie. W tych 4 miodniach jest naprawdę dużo pszczoły tutaj. Także one miały miejsce. To jest leciuzna jakaś. Kolejna. I nie zaczerwiona. Zresztą sprawdźmy, czy nie zaczerwiona, bo uciekać dziewczyny. Nie no, tu nic nie widać. O kurczę, to jakby matki nie było. Albo przestała czerwić. A to był taki mój pewnik do zrobienia odkładów teraz, no. I pewnik pewnikiem, a życie życiem. No mamy resztki jakiegoś czerwiu. Od biedy to mogłoby pójść do odkładu, bo jest i pyłek. Pokarm by był na innej ramce. Mogłoby pójść. O, jajko jest. Super. Nie wiem jakim cudem, ale dojrzałem na ciemnej ramce. Także jest jajko. No to dobra, czyli jest matka.
Tutaj matka to raczej bezopalitka, bo o ile dobrze pamiętam, to jednak to była cicha wymiana zostawiona. Tutaj też jest jajko, może pokażę na zbliżeniu. I tutaj również są jajka. Także jest ok. Tylko że tak do odkładów to nie jest ok, nie? Ja tu się może dech z czerwiem nie spodziewałem, ale myślałem, że no ze 4-5 ramek będzie w tym dodancie. A tu jest raczej tak pustawo. O. I to jest ramka, która się nadaje do odkładu. A to jest ten matecznik, który został zostawiony. Możemy od biedy zrobić takie leciutkie odkłady, bo kolega i tak te odkłady to będzie niezła rzeźba, bo kolega te odkłady będzie zmieniał na wielkopolską. No tak kontrolnie, wiecie, tutaj patrzymy za matką, no bo chciałbym odłożyć jednak tą ramkę do odkładu. Nic lepszego tu nie znajdę. No i tyle. I chyba zostawimy to tak. Zrzucimy trochę zmiodni, skropię trochę obydwie te rodziny. Tutaj więcej zmiodni trzeba zrzucić, bo tutaj jest w miarę sporo pszczoły. Skropię rodziny i za 2 godziny będą podkładane matki. Ciekawostkę wam pokażę, bo ja na to nie wpadłem. Jest to ul taki odkładowy, zwykły, ale z możliwością podzielenia na 2 części, nie? No i zobaczcie, jak jest zorganizowane podzielenie. To jest deska, która nie dochodzi do dachu. No i teraz co ja mogę zrobić? No albo muszę zaiwaniać po podkarmiaczkę, żeby to przykryć i żeby matka nie przeszła, bo podobno tak to jest zorganizowane, tak mi kolega powiedział. Albo mogę podłożyć z jednej strony jedną matkę, z drugiej drugą, ale na otwartej, małej tej klateczce. Na tym małym wejściu, żeby pszczoły tylko mogły wejść do matki, a żeby matka nie mogła wyjść. No i wtedy w sobotę przyjeżdżam z podkarmiaczką, z folią, z czymkolwiek, no z podkarmiaczką pewnie jakoś. I mamy 2 rodziny, nie? Oddzielone od siebie w pełni, bo teraz to tak nie za bardzo. Troszkę zaskoczony tym jestem, bo myślałem, że wsadzę deskę, ona dojdzie do dachu i wszystko będzie ok. A to niestety ona dochodzi do podkarmiaczki. W pamięci podłożona od płotu matka numer 38, a tu ode mnie matka numer 48. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na folię zrobiłem jednak. W obydwu przypadkach otwarte drogi dla pszczół do klateczki, czyli te mniejsze. Drogi dla matki jeszcze nie otwarte. Tak sobie przechodziłem obok kiwi. No to tutaj to jakby rój był. Piękna sprawa. 30 maja. No dzisiaj święto, ale została mi jeszcze jedna matka. Tutaj jakieś wojny. Ciekawe, co tu się dzieje. Została mi jeszcze jedna matka do podłożenia. I zastanawiałem się, co z nią zrobić. Czy tutaj wymienić tą setkę
która i tak wymaga wymiany, ale to być może za 10 dni będę miał kolejną partię matek, to może się wtedy zastanowię. Więc może zrobimy dzisiaj po prostu odkład. Zrobienie odkładów dzisiaj to trochę niebezpieczna rzecz u mnie, bo obydwie odkładówki widzę mam oblegane przez... Zrobiłem wczoraj błąd rzeczywiście. Powinienem zamknąć te odkładówki, bo w środku są ramki z wirowania, które już zostały osuszone wczoraj co prawda, ale pszczoły jednak z przyzwyczajenia dalej przylatują. No i jakby tak przylatywały do odkładu, no to trochę słaby pomysł. Jeszcze można zobaczyć, co tu się dzieje w ulach, które wczoraj dostały matki. To jest ten ul. To jest ten odkład. I to jest trójka. No dobra, tak ku pamięci. Ja już nie pamiętam, kiedy ja kupowałem ten sprzęcik, bo to jest chyba Castorama, Ufisto jakieś. I to ma ze 2 albo nie wiem, ze 2 lata chyba. I to cały czas działa. Możemy pójść na łatwiznę dzisiaj i zajrzeć do miodni, bo w miodniach mamy przecież ramki gniazdowe z czerwiem, nie? To jest duża rodzina akurat. Tylko czy my tu mamy ramki gniazdowe z czerwiem? O, to jest pytanie. Chyba nie. Chyba akurat tutaj nie ma. No dobra. O, ile tu ramek świeżych jest. Kurczę. To zerknijmy na dwie stare. Bo wiadomo jak to z odkładami, nie? No chyba nie ma co narzekać jak na ramkę do odkładu, nie? Mi się wydaje bardzo ładna. Tylko trzeba się przyjrzeć bardziej. Czy to są jajka? To larwy są, to widać. A jajka, czekajcie, bo zasłaniam w słońcu. Jajka to sobie powiększę w postprodukcji. Ale wydaje mi się, że nie. Jest jakaś miseczka, zerkniemy sobie. Ej, dziewczyny, przepraszam. Miseczka bez jajeczka, dobrze. No i patrzymy na matkę, no bo to jest taki temat wiążący w momencie robienia odkładów. Tu mam ramki, które są oblegane przez pszczółki niestety. I tą ramkę dostanie ta rodzinka. I to już jest rodzinka osłabiona. Moim zdaniem bardzo ładnie. Może tą zieloną weźmiemy, nie? Ta zielona mi się podoba do zrobienia odkładu, bo motylki wczoraj dostały nową matkę, więc ja nie mam pojęcia co tam się dzieje i nie mam prawa tam zaglądać. Ale zielona jak najbardziej. No tu się czerw wygryzł. I się skończyło czerwienie chyba.
A czerwiu było dużo, jak widać. Nie widzę tu jajek. No, nie widać. Tu również słabo. No widzicie, i dlatego też robię odkłady. No zobaczcie, co my tu mamy. Przecież tu była matka oznakowana, prawda? Demeterka zresztą. No to już się zmyła. Została zastąpiona. I dlatego nie ma czerwiu. Więc z tego nie będziemy chyba robić odkładu, bo tu nie ma z czego. Tu jesteśmy tutaj w rzędzie z alpejkami 3. No mi się przypomniało, że tu jest dosyć silna ta rodzina alpejek i możemy zgarnąć po prostu czerw z miodni. Żeby się za długo nie bawić, jest godzina 10:50. Jeżeli tu jest czerw w miodni, obejrzę wszystkie 3 rodziny chyba. A wydaje mi się, że powinien być, o właśnie. No to jest taki ideał, nie? Do odkładu. Moim zdaniem tak. Więc dokładamy to do tamtego odkładu. Jeszcze spojrzę na drugą stronę. Nie, no jest ok. Tutaj jakiś trutowy. Tutaj coś jest to. Dobra. Zaraz tu przyniosę ramkę z suszem. I słuchajcie, wyszedł nam odkład z 3 rodzin, więc 3 zapachy. Za dużo pszczoły tu nie ma, ale jest dużo czerwiu. 10:50, o 13:00 wkładamy matkę. I już mamy w perspektywie czasowej zdecydowanie osłabioną rodzinę. 1 ramka czerwiu, dadanta to jest dosyć sporo. Teraz sobie pójdziemy do tego mojego podwójnego odkładziku, bo mam ciasto dla nich i otworzymy matki na szeroko, jeśli w ogóle jeszcze jest coś co otwierać, bo to też nie wiadomo. Huczą strasznie. To nie jest dobry znak. Czy one już sobie otworzyły tą matkę? Czekajcie, puśćcie mnie tu. Nie, jeszcze nie otworzyły. Ale one ją chyba akceptują. Przypominam, że te plasticzki trzeba wyciągać do końca, urywać. Bo był już taki przypadek, nie u mnie, że się komuś tam nie chciało. I plasticzek się z powrotem cofnął pod wpływem temperatury do środka. Dobra, to daję wam matkę. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Z boku będziecie sobie jedli to ciasto. Aha, ale tu matka mi przejdzie. Kurde, ale jaja. No. To jednak 2 rodziny to raczej będzie słaby pomysł, bo ta deseczka jest za nisko.
Słabo to wygląda. Dobra, wyciągniemy to. Bo ja tu nie mogę mieć przejścia między dwiema rodzinami. Nie, to chyba jest słaby pomysł w ogóle używanie tutaj tej odkładówki do dwóch rodzin. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy my tu matek nie zmarnujemy czasem. No przynajmniej jednej. Czasami widać taki trzepot skrzydeł, nie? W ogóle tutaj to już jest świta na zewnątrz. Ona tutaj tej matce nic nie robi. Tutaj ten odwłok mnie zastanawiał. Nie, to tylko takie ruchy. No niestety tutaj telefon mi przerwał nagranie. Ups. Ale tutaj nie wygląda na to, żeby one chciały ją zadźgać, prawda? Więc jest ok. Wyciągamy zawleczkę. Damy im troszkę ciasta, żeby mi to ciasto tutaj nie powodowało. Oj, zaklei się kratka chyba. A, spłynie na dół, dobra. Dobra, starczy. I teraz my musimy przede wszystkim zadbać o te miejsca tutaj. Czyli trzeba to przycisnąć porządnie. No i dzisiaj to już trzeba otworzyć, bo one od wczoraj są zamknięte, nie? Mają folię u góry. Na dole są oczywiście wentylacje otwarte. Ale muszę jakoś otworzyć ten ul i myślę, że najpierw zadbam o pas, a później go przeniosę jakoś tutaj wzdłuż, bo on ma wylotek z jednej i wylotek z drugiej. Także tak zrobimy. Na razie zatrzymuję. No i myślę, że tak będzie najbezpieczniej i dla mnie, i dla nich. Ten ostatni ul ja mogę obsługiwać z boku, a tutaj już mi nie będą przeszkadzać. Zresztą te obydwa odkłady znikają stąd za mniej więcej 10 dni, także one nie muszą się przyzwyczajać do miejsca, bo i tak zostaną przewiezione na Podlasie. O ile będą funkcjonowały prawidłowo z tymi nowymi matkami. Zobaczymy. Na razie wygląda to całkiem dobrze. Także tak to zostawiam. Ciasto jakoś tam w miarę podłożone, zresztą mają na ramkach coś. Nie ma tragedii, mogą sobie już latać. I z jednej i z drugiej strony jest wylotek. No słuchajcie, tu postanowiłem sobie kucnąć i popatrzeć, co tu się dzieje przed ulami, nie? No i tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja. Widzicie to samo co ja? Wczoraj podłożona matka, 23. Więc rację miał oglądający, który stwierdził, że matka w ulu jest. Może ją wyciągnijmy, bo one próbują ją wyrzucić za ul. O, teraz ładnie widać. I teraz pytanie, czy ona będzie miała żądło wyciągnięte. Także niestety już z pewnością jedno przyjęcie się nie udało. Ale to raczej wina pszczelarza. Czekajcie, bo ja cały czas próbuję znaleźć to żądło. Tak, jest żądło. Jest żądło, więc
Wniosek z tego jest jeden, w ulu jest matka. No okej. No to trudno. No słuchajcie, ponieważ zbliża się burza, a minęło już tak mniej więcej z 1,5 godziny, więc podkładam matkę 74 z otwartym bocznym wejściem dla pszczół. No i zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Tutaj no chyba, że przeniosłem matkę z ula z macierzaka, to może być problem. A tak to raczej nie powinno. Widzę, że kolejność ramek mam tutaj złą. To już zrobimy korektę. Bo to jest ramka osłonowa. Bardzo ciężka zresztą. I ona ma być tutaj na końcu. No i matkę poddajemy tam, gdzie jest czerw zakryty. Mniej więcej w ten sposób. Ciasto im wsadzam wszystko to, co mam. One tam sobie dojdą do niego. I tak jest bardzo ciepło. Może jeszcze delikatnie je odsunę, o. I będą miały w razie czego. Chociaż tutaj ramka ta z pokarmem jest bardzo duża. Ciasto nie potrzebuje tym razem ciepła, bo jest po prostu ciepło, nie? To nie jest tak jak w marcu, że musimy ciasto położyć na ramkach. Otwieramy wlotek i pszczółki będą sobie elegancko tutaj, mam nadzieję, funkcjonować. No z tamtą matką to rzeczywiście to typowy błąd pszczelarza, który no nie podłożyłem ramki z otwartym czerwiem. No chyba, że są trutówki w ulu, to też jest możliwe. No ale skoro jeden z oglądających tu skomentował, że matka była w tej sekundzie, to raczej śmiem twierdzić, że matka jest w ulu. Tym bardziej, że żądło było wyciągnięte. No, matka nie wyciąga żądła na pszczoły, z tego co ja wiem, tylko na drugą matkę. No i to by było tyle na dzisiaj. Mógłbym przejrzeć tą rodzinkę, gdzie tą matkę ścięły, gdzie tą matkę wyrzuciły, bo no, skoro ją wyrzuciły, to znaczy, że coś tam się dzieje w rodzinie z ciekawości, ale to myślę, że w sobotę. I mamy zagospodarowane wszystkie matki. Jedna już nawet leży na glebie. No i tak czekając na to tutaj podłożenie tej matki, o już deszcz zaczyna padać chyba, to się przyglądam, jak trudnie są wywalane z ula. I muszę przyznać, że na wylotkach jest ciekawa sytuacja, bo strażniczek bardzo dużo stoi. Tak jakby oprysk poszedł i one nie chciały wpuszczać no, koleżanek, sióstr, które są zakażone, że tak powiem. I to nie jest tylko jeden ul. To jest wiele uli takich. Tutaj ostatni. Tutaj praktycznie chyba wszystkie, z tego co patrzyłem, oprócz ostatniego. Ostatni jest taki spokojniejszy. Ale tu wszędzie jest taka sytuacja, że pszczoły powracające są dosyć mocno sprawdzane tutaj.
No i pewnie też strażniczki od razu nie wpuszczają trutni. A skąd wiem, że oprysk? No tutaj niewiele widać, tak? No to jest tygodniowa tutaj bytność i pszczelarza i wiadomo, i pszczoły umierają również. Ale tutaj jak się przyjrzymy w trawie, no akurat teraz jest niewiele. Ale są takie sytuacje, że znajdziemy zdezorientowane pszczółki, które siedzą na źdźbłach trawy i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Także jakiś oprysk był. Niewielki, bo niewielki, ale był. No i to tyle z 30 dzisiaj. No i dziękuję serdecznie, zachęcam do subskrypcji. Brakuje mi już niewiele, to chyba 50 parę subskrypcji, żeby w końcu po 3 latach dostać jakieś 10 zł za film. W sumie nie wiem, ile to tam dają za te filmy, ale może się w końcu dowiem. Także zachęcam do subskrypcji. To nic nie kosztuje, a mi pomaga. Tu jednak warto sadzić. 2-letnia amorfa na wysokości mojej głowy. I tu mniejsza. Zasługa moja w tym żadna, bo jedna kobieta mi dała, druga to wsadziła. Ale fantastycznie to wygląda. Wkleję wam filmik, jak to wyglądało w maju 2022. A tu kolejne poletko. Fakt, że 15 m2. Ale zróżnicowanie jest. W tej chwili zbiera się na burzę, więc pszczół już tutaj mało. Ale i tak słychać.